Hejka na moim kanale, nazywam się Anna Kaczmarzyk i zapraszam Was do mojego świata malowanego drutami. Pokażę Wam teraz, jak wykonać idealny brzeg kardiganu, kiedy mamy kilka kolorów, kilka właśnie tutaj wełenek, łączymy je i mamy pełno nitek. Zobaczcie, mam tutaj pełno nitek. Różne kolory, tak? I w tym momencie, jeżeli będę przerabiać i będę na przykład zostawiać jakiś kolor, tak? I jechać dalej tutaj przerabiając, to zostanie mi tutaj nitka i będzie ją widać. Natomiast przy kardiganie to jest niewskazane, ponieważ tutaj ten brzeg kardiganu będzie zapinany, będzie otwierany i w tym momencie będzie widoczny, także nie możemy zostawić sobie żadnej tutaj nitki, która by była widoczna. I zobaczcie, jak ja przerabiam w ten sposób, to tutaj ten brzeg, mimo łączenia kolorów, tak wygląda oczko brzegowe, ładny łańcuszek, bez żadnych wystających nitek. I z drugiej strony, zobaczcie, tutaj jest brzeg drugi, mimo że będę go zszywać, to jeżeli będę przerabiać w ten sposób, jak teraz Wam pokażę, to też nie będą występować żadne nitki. Oczywiście, jeżeli będziemy zszywać brzeg, to żadne nitki, które tam wystają, to nie zrobią nam problemu, bo w tym momencie jak zszywamy, no to po prostu je chowamy. Ale w momencie, kiedy nie zszywamy brzegu sweterka, no to ważne jest, żeby wszystkie nitki były schowane. I jak to zrobić? Zobaczcie, mamy tutaj kilka kolorów, wiecie, ja teraz będę zostawiać ten kolor 20, tutaj ten, a będę przerabiać tą włóczką podstawową i kolorem piwonią. Będę przerabiać cały rząd. No, w tym momencie zaczynam rząd i po prostu przekładam oczko brzegowe z lewego drutu na prawy i nic nie przerabiam. Tak samo przełożenie. A ta nitka będzie sobie tutaj 20 zostawać, będzie sobie tutaj wisieć na razie, tak? Ponieważ te przerabianie oczek z 3 kolorami, czy tam więcej, będziemy robić na końcu rzędu. No i ja teraz przerabiam cały rząd do końca. Zobaczcie. Tą właśnie połączeniem dwóch kolorów, a ta jedna sobie tutaj, zobaczcie, o, została, tak? Przerobiłam do końca prawie rzędu. Zostały mi 2 ostatnie oczko. Jedno, te przedostatnie przerabiam jeszcze tylko 2 tymi kolorami, czyli tą, co przerabiałam piwonią i tą podstawowym. I teraz zobaczcie, mamy ostatnie oczko i zobaczcie, nawet tutaj wisi mi też już nitka zostawiona z poprzedniego rzędu w kolorze tam 14. I zabieram tą nitkę. Dołączam ją do tych, które przerabiałam, czyli do tej piwoni, do tej podstawowej i razem przerabiam ostatnie oczko 3 kolorami. O, i w ten sposób po tej stronie tutaj też, mimo że będzie zszywana, będzie ładnie zakończona i nie będą wystawać żadne nitki. I teraz mam przerabiać kolorem 14, więc po prostu dołączam sobie do tego koloru podstawowego kolor 14 tutaj, natomiast tą piwonię zostawiam i znowu jadę cały rząd 2 kolorami, a tą jedną zostawiam. I ta nitka, mimo że tutaj będzie zostawiona, to w kolejnym rzędzie znowu przerobimy. Ja jeszcze Wam pokażę, bo pamiętacie, tutaj na początku została nam też jedna nitka z innego koloru. Czyli teraz przerabiam następny rząd. Doszłam do końca rzędu i mam przedostatnie oczko, przerabiam tylko 2 kolorami i następnie, zobaczcie, tutaj została nitka z poprzedniego rzędu. Dołączam je do tych nitek, które przerabiam teraz w tym rzędzie i przerabiam ostatnie oczko razem wszystkimi kolorami. O, tak. I już tutaj jest razem i tak wygląda brzeg z tej strony. Czyli zasada jest taka, że zawsze ostatnie oczko z rzędu przerabiamy wszystkimi kolorami, które mamy tutaj dołączone do naszego sweterka.
bez względu na to, czy akurat w tym rzędzie ten kolor będziemy używać, czy nie. Bo chodzi o to, żeby tutaj nie zostawały żadne nitki przy łączeniu kolorów, zobaczcie, ja Wam pokażę. Jeżeli ja teraz na przykład wezmę sobie kolor 20 i zostawię ten kolor 14 i go tak po prostu sobie zostawię tutaj. Przerobię Wam kawałek. Wrócę, przerobię dalej tą 20. O. To w momencie, kiedy będę teraz zmieniać kolor, czyli zmieniać i nie przerobiłam razem wszystkich kolorów, to w momencie, kiedy będę zmieniać kolor, mam tutaj taką nitkę i zobaczcie, jak teraz ja zmienię kolor i dodam sobie tą 14 zamiast 20. To w tym momencie, o, teraz wam pokażę, co się stanie. I to jest tylko przy jednym przełożeniu. O, i teraz zobaczcie. Widzicie? Powstały tutaj nitki, jakieś takie niepotrzebne. Nie wiem, czy to widać. Powstała tutaj niepotrzebna nitka, która już burzy nam cały, jedna teraz jest, druga powstanie, która burzy nam już cały tutaj przód ten łańcuszek. I w momencie, kiedy będzie kolejna nitka, to zobaczcie, też to zostanie i znowu będzie to zamieszane. Przy takich cienkich nitkach, tutaj kolorach, które ja dodaję, bo zobaczcie, jakie one są cieniutkie, do tej tutaj grubej podstawowej, to teoretycznie, jeżeli będą tutaj te nitki, będą nam tak zachodzić, no to tak mniej więcej by wyglądało, no to powiedzmy, że no nic się nie stanie, ale jeżeli znamy tą technikę, tak, i mamy taki efekt, no to myślę, że warto po prostu ją zastosować, do czego Was zachęcam. W każdym ostatnim oczku rzędu wszystkie kolory przerabiamy razem, czyli jeżeli przerabiamy 2 kolorami i mamy tutaj, tak jak tutaj nam została nitka, to ją dołączamy i ostatnie oczko przerabiamy z tą nitką, która tutaj nam została, bez względu na to, czy na przykład w kolejnym rzędzie będziemy przerabiać tą, czy inną nitką, czy tym, czy innym kolorem.